czekają, żeby wyjechało. Czekają do uwagi. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy z warsztatu. Jak jeszcze raz? Oldtimer Masters. Oldtimer Masters. Ale ten Harley jest czaderski. To zrób dwie kawki też. O, super. No. Ja nie chcę kawy. Ja też kawy nie chcę. Ja nie mogę. Ja mam dwie. Nie, kawa jest zdrowa właśnie. No. Chyba, że Marcin chce w tym odcinku mieć jak przyjeżdża karetka pogotowia. A co, masz ciśnienie? Nie mogę kofeiny. Aha. Siedź sobie. Ale tutaj jest czat. Mogę tu wejść? Pewnie sobie. Ale kosmos, jak to jest wygodnie. Nie? No, który to jest rok? 21. 21 rok. Czyli 100. A i jeszcze jest ten, klakson taki. Tak, dlatego, że to jest model F, on nie ma w ogóle żadnej instalacji elektrycznej, to jest wszystko, jeżeli chodzi o oświetlenie, to jest gazowe, albo ręczny klakson, nie? Dwa kable idą w tym motocyklu, A czyli ta? do jednej świecy i do drugiej świecy i koniec. No A i jeszcze szperacz? kabel do wygaszania, ale to był dodatek, nie musiał tego być, bo można go było gasić też dekompresatorem. Ale czas. Bardzo wygodny ten wózek. No, słuchaj, to jest taka wygoda tamtych czasów, nie? No. Jechał sobie jakiś hrabia i miał być wygodnie. No. Super sprzęt. Ale mamy tą samą znajomą od malowania. Wczoraj byłem oddać zbiorniki, Dałaś komuś rzeczy? tak, i pokazała mi, a to jest, mamy wspólnych znajomych, nie? No i Bo jak? nie, bo syn chyba pokazał filmik. No, Aśka mi ten. robiła tego Harley'a, w sensie No. lakiery mi robiła, nie? Super, Ładnie ale to pięknie to I wszystko tego wygląda. Iża, co ci podsyłałem niebieskiego też No, a właśnie widzisz, tego Iża miałem Proszę. też dodać, o, dzięki ci. Bez... Masz tego Iża tutaj, czy nie? Nie, tego Iża mam u siebie w garażu. Chcesz cukier? Nie, bez cukru, ale fajna kawka. Nie, Iża mam w garażu u siebie. I Enwiacza też szkoda, bo przyjechałbyście drugim Enwiaczem, ale to z czasem. No, nie, no to ja myślę, że będę was tu odwiedzał. No ten... Nie no, to jest rewelacja. Wszystko zrobione 100% tak jak w oryginale. Mhm. Jedynym odstępstwem znaczy nie, że odstępstwem od oryginału, to jest puszka na akumulator. W tym miejscu ja ją traktuję jako taki schowek na części, ale no, on mógł, ta wersja nowsza miała tutaj prądnicę dodatkowo montowaną. Tu się wtedy wkładał akumulator i to oświetlenie już było elektryczne. Nie? I ciekawostka, dwa hamulce z tyłu, dlatego że w Stanach Zjednoczonych rozpiera się wewnątrz i na zewnątrz. W Stanach Zjednoczonych wszedł przepis tam bodajże gdzieś w latach 20., że motocykle mają mieć dwa hamulce. A, i to jest ten, tak? To jest wewnętrzny z tyłu, zewnętrzny z tyłu. I firma Harley stwierdziła, że skoro to jest w ustawie niedoprecyzowane, to, bo było taniej, to zamontowali drugi hamulec do tylnego koła. No tak, i ma dwa hamulce. I ma dwa hamulce. Chyba w 24 albo 25 roku mniej więcej coś takiego już tam to zostało doprecyzowane i byli Czyli zmuszeni Amerykanie zrobić... też, widzisz, Harley też kombinował, już dlatego to... Kombinowali oczywiście, nie? I zamontowali już hamulec z przodu, bo to już nie mogli tego obejść, nie? No i tak, ale ten hamulec hamuje dużo lepiej niż na przykład w tych ruskich motocyklach. To są te tak zwane taśmowe hamulce. Tylko że one miały jedną wadę. No one były na zewnątrz, do tego hamulca mogło zawsze coś wpaść. Woda łatwo się dostawała, jakiś kamień, coś, ale oprócz tej wady, no to zaletą jest bardzo duża siła hamowania. I bardzo łatwa Aha, obsługa. tutaj jest licznik na Tak. na takiej zębatce. Tak. I co, jeździsz nim czasami? Możemy Wiesz, zapolić tak? się przejechać, no pewnie, no tutaj po placu. No jeżdżę, jest zarejestrowany. Bo na ten motoklasyk jak chyba Ja widziałem jeździłem właśnie. po motoklasyku. Nie ma opcji. Zapalimy. Nie wiem, czy taką benzyny mam. Ale trochę boję się nim jeździć po drogach, żeby ktoś zawsze jakiś wypadek, coś tam. To... no. A jeszcze na białe blachy to ci później Tak. zrobią szkodę całkowitą Tak. na 3000. Masz już tam zupy? Nie mam, musimy nalać. I co, paliwo normalne tutaj. No i pół chodzi, 95, nie? Tu Znaczy, masz, czy masz w tym? no właśnie.
Ale kurczę, nie no ja chcę, tak stwierdziłem, że chyba jedną WL-kę sprzedam Susza. i muszę sobie kupić właśnie jakiegoś starszego Harley'a. Widzisz, Bo Harley'e to gdybyś chciał, jednak... to... Bo Harley'e tak naprawdę zmieniały się, nie było takiego przeskoku, no był przeskok generacyjny, ale ten był powiedzmy produkowany od 12-13 roku i zmieniały się, tylko modernizowali w ramach jednego modelu pewne rzeczy, tak? Ale generalnie on wyglądał bardzo podobnie, to nie było tak jak nie wiem, przykładowo weźmiemy sobie BM-kę jakąś tam R11, seria 1, seria 2, seria 3, seria 4, nie, to był cały czas ten sam model. Tylko zmieniał się trochę osprzęt, moc silnika i takie rzeczy, nie? Także w ramach tej powiedzmy generacji to mógłbym Ci zrobić takiego, byś chciał, albo jakieś regulacje. Już się trochę nad tym pobawiłem, że gwinty calowe, gaźnik nietypowy, taki samochodowy trochę. Takich gaźników się w Europie nie stosowało i tej konstrukcji raczej. Aha, to no, ten taki z tą... Proszę? Paliwko na warsztacie. Trzeba będzie pojechać Bulką. na stację niestety. Nie, to dobra, to następnym razem najwyżej sobie... Będziesz miał motywację, Nie? żeby do nas przyjechać. No, Przyjedziesz, to to bez zapalimy sensu. Harley'a, zapalimy Sambima, przejedziemy się, tu wszystkie jeszcze są są sprawy. właśnie, nie? no. Możesz przyjechać wieczorem, to zapalimy oświetlenia, te gazowe. Oho, 15 rok. no. Też fajny temat. No tak, marka już mniej znana jest, nie? No, angielski Sambim, no. motocykl. U nich tam na rynku znane, ale na świecie na pewno to nie ma co porównać do Harley'a. No, to jeśli chodzi o Japy, to motocykle żużlowe silniki. Tak, Silnik no. Japa, tak, bo to była jakby taka jednostka produkowana gdzieś tam przez fabrykę osobno i różne firmy sobie zamawiały te silniki tego Japa właśnie. To jest akurat 770 pojemność, były też 1000, były też jednocylindrowe 350, takie jakieś tam historie. Były też taki silnik chłodzony wodą, normalnie z chłodnicą w tamtych czasach. Aha, No. Także to była no ciekawostka. technika tam na zachodzie była W ogóle dużo... zdecydowanie większa niż u nas, nie? Przede wszystkim o co chodzi? Mamy rok, konstrukcja pewnie starsza, pewnie tam 1910-12 z sprzęgło w ręce. Normalnie dźwignia, a w Harley'u w nodze masz, nie? No tak. Więc i masz ścięgna Bowdena, linki klasyczne, a nie druty jak w Harley'u. W Harley'u masz druty, Aha. nie odbija to, a tutaj jest normalnie zwykła linka. Dużo, oni tak poszli... Tu wydech w ogóle nowocześni jaki w jest, tamtych tłumik czasach. taki z jakimś, nie? No taka ciekawa konstrukcja, nie? I na boki uderzają te spaliny, ale jest cichutki, jak go zapalasz, to jest cichy wbrew pozorom. A jak je nabyłeś? Gdzieś na bazarze, czy... Harley jest ze Szwecji ściągnięty, to taki znajomy, który jeździ i skupuje po Skandynawii różne takie starocie, to gdzieś tam dał mi znać, że ma takie Harley, ale dało się go, po prostu udało się go od niego odkupić. nie? Super. On był w takim stanie, no nie do jazdy, trzeba go było po prostu zrobić całego, nie? Ale kompletny. Tak, kompletnie i nawet lakier był też, ja mam chyba zdjęcia nawet jak wyglądał, nie? Taki wypławiały zielony kolor. Był cały kompletny, ale same części to gdzieś 30 000 złotych kosztowało, żeby go douzupełnić. No tak, no Ale to fakt nie jest są taki, tanie rzeczy. nie są takie tanie rzeczy, ale fakt jest, że są bardzo łatwo dostępne te części. W sensie wchodzi się, jest kilka stron i dosłownie jak do współczesnego auta. Jest katalog, indeks i na przykład chcę tą śrubkę. Proszę uprzejmie, calowa śrubka, dokładnie takiej długości jak trzeba i można zamówić. Oprócz tego tam napędy, liczniki, to mają też, no w replice można dużo rzeczy, można się posiłkować, on jest w 90% oryginalny, ale przykładowo nie miałem takiego uchwytu. No ten uchwyt to jest replika, tak? No ale jest zrobione jak widać, oryginalne. Ja nie? nie jestem jakimś fanatykiem, że musi być, wiesz, Czasami- 200%, chociaż niektóre osoby, które kupują, to lepiej nie mówić niektórych Ja rzeczy. uważam, że czasami Bo jeżeli, mogą zejść na zawał. jeżeli jakiś drobiazg ma wstrzymać budowę projektu, to lepiej kupić replikę, Nie, no pewnie, że a tak. można zawsze no. sprzedać, jeżeli się kupi oryginał i podmienić, tak? No, chyba że cena będzie później taka, że zobaczysz, że nie wiem, ktoś będzie chciał 5000 za to, to już jest kwestia, nie? No ta skrzyneczka kosztowała, no Mannheim, były dwie skrzyneczki. Jedna skrzyneczka kosztowała chyba 8 czy 9 tysięcy złotych, a już w niedzielę pod sam koniec chyba za tą zapłaciliśmy 3000 złotych, przeliczając euro. No. Więc to są takie ceny.
Jeżeli chodzi o części ceny do Harley'a, to jest niesamowicie Fajnie. droga sprawa. No. W Stanach też jest, wiesz, trochę ciężej kupić jest do starszych motocykli z Europy, bo te części są na bazarach. Jak byłem na bazarach, to na bazarach jest dużo osób, ale jak się pytałem na przykład, wiesz, czy wysyłka, czy coś, to on mówi, że on nie internet, tylko wiesz, Okej, bardzo. tak jak u nas na bajzy, Czarna nie? strefa. Czarna strefa, czyli gotówka i przelewem to tylko z banku zbożowego. To z kieliszka. Wiesz, no, a tak to wiesz, więc to... Trzeba było mieć znajomego, który kupuje. Więc tam i można to- tanio kupić faktycznie, nie? Bo jak byłem właśnie w Daytonie na tym, tam były 2 takie swap meety, no to kurde dużo, bo już wiesz, musiałem się powstrzymywać, bo myślałem, że wiesz, chciałem już blok silnika do WL-ki, który tam nie wiem, był $200 czy ileś, wiesz. Ale oni żyją jakby takimi staruchami też. Też Mocno. żyją, tak, no. Jest tam ekipa właśnie takich, bo tam nawet przejeżdżając gdzieś przez stan się zatrzymałem też na takim bazarze. I na YouTubie też są tacy goście, którzy właśnie chodzą po bazarach amerykańskich, nie? I pokazują ceny, różne rzeczy, więc tam... No tam podejrzewam, że dużo rzeczy byłoby. Tylko, że to właśnie są te dostępne, osoby no, takie wykluczone cyfrowo też często, nie? Że właśnie nie ogarniają alternatywnej rzeczywistości w internecie. No. Piękny ten. Nie, jest fajnie się na nim jeździ. Jest ciekawy, tak wizualnie. Moim zdaniem jeden z ładniejszych motocykli No. zabytkowych. I znaczy to jest kwestia subiektywna, ale mi się strasznie podoba, nie? Ta linia. I No i dlatego no, też te fajne, Harley zyskały fajne. taką popularność na świecie, nie? Wysoki poziom, wiesz, w gondoli tam się siedzi jak hrabia, No. nie? Tak. Ale w Polsce też były chyba te, nie? Bo tam w latach pierwsze zdjęcie jest chyba w 1915 gdzieś tam się To udało jest, Harley'a w to Polsce. jest ten model F, czy tam J, nieważne, J był na prąd, F był na gaz. To jest najpopularniejszy motocykl w polskiej armii w latach 20., na początku lat 20. No. Polska misja zakupowa pojechała do Francji w latach 20. Z ministerstwa, została wysłana, dostała jakąś pulę pieniędzy i mieli zaopatrzyć naszą armię w motocykle. I w głównej mierze kupili te Harley'e. Właśnie te, że tak powiem, w tej kaście. I one były nawet malowane na wojskowy polski kolor i miały z przodu tutaj na koszach miały polską tą, jak to się mówi, szachownicę? Nie, no tak, to ten symbol polskiej Aha. armii, tak? I Szachownica. No, tak, i później i to dlatego... jest interesujące bardzo, więc była koncepcja, żeby go zrobić w barwy, w polskie barwy te takie, nie? Wojskowe. Też byłby ciekawy wtedy. No. Ale stwierdziłem, że pójdę w oryginał. Nie no, wygląda super. Rozwiązania są przecież z tego Sokola. Przecież ja tam mocno w Sokołach nie jestem, ale... No, ale tu widzisz, ten Jeszcze. Harley miał właśnie podobnie to do jest ten. inne. Indian został przy takich, a później Harley wiesz, dał całą blachę, nie? Może było... Nie wiem. Bo to jest identyczne, wiesz, rozwiązanie właśnie. Widzisz, i Indian i Sokół Ściągnięte to od samo, Amerykanów, nie? Polacy byli wtedy zakochani w No i dobrze. amerykańskiej stylistyce, nie? Duże motocykle, no. Bo był jeszcze ten JD, to jest tam, druga połowa lat 20, to już miał silnik też 1200, nie? A tu jest 1000, tak? To jest 1000. 1000 i tam. Bo jeszcze były 750, nie? Jakieś tam. Ale to mniejsze, później, ale to już chyba później, lata 30. to tak, no. Bo no i chyba te na początku 1905, 6, te pierwsze Harley'e no to były jednocylindrowe, to tam chyba miały 500. No, tak, Ale tak, też się nie 500, chcę tam no, też, ja kiedyś na tym... Na pasie pędzone były, nie? W Brnie chyba na bazarze spotkałem, no, miał gość fajną 500, ale wtedy nie miałem kasy i ani chęci na zakupy takie. Swoją drogą. Co to jest? To jest czterosuwowa 300, Proszę bardzo. Boxer, lata 50, Cyk. Hoffman Governor, No, S300, matko. niemiecki. Ale jaka fajna instrukcja, No, no? oryginalna. I zobacz w jakim stanie jest fajny. Oryginalna. Tak to wyglądało To jest finalnie. niemieckie jakieś, tak? Niemiecki, to była taka mała wytwórnia, nie liczyli na to, że podpiszą kontrakt z wojskiem, nie udało się, motocykli wyprodukowali tam z 800 sztuk, firma padła. Parę jeszcze innych modeli, coś tam jeszcze też robili. W każdym razie, no rzadki, nie? I na jednym gaźniku takim tu ukrytym, pod tym, no i bokser, nie? I nie No. 200, tylko 400. Na suwaku z tyłu, Mhm. także taki jest też rzadki, nie? To I komuś pewne ma ma rozwię- rozgarniacie, czy to wasz jest? Czy... To jest akurat mój. To jest akurat mój. Czekaj, tu zdjęcie. No pokaż na przykład zawiasy, jak robiliśmy, zobacz jak fajnie są części pokazane, nie? Z taką dokładnością.
i z pełnym opisem, nie? Są to tablice, no fajnie jest to rozrysowane, jest dosyć wyraźne są te rycinki, także coś tutaj można... Mam jeszcze taki online katalog, nie katalog, tylko serwisówkę do niego, nie? Także ja w ogóle zbieram taką literaturę starą, nie? Także No, to jest nie, też no fajne. to jest... Super, jest naprawdę super, nie? Jak to odnotowaliśmy, tu jest, ta jest dłuższa, ta jest krótsza szpilka, nie? Fajnie jest pokazane. No są podane tam potem jeszcze wymiary też, jakie mają być tych śrub, także jest to jest świetne. No i jest właśnie to spoko, nie? zdjęcia praktycznie są już, a nie? Tak. Jest też taki... No. Na gumie, siedzenie jest na gumie, jak identycznie, w No, ogóle jaki jest po numer, prostu, no. co odkryłem, bo nie wiedziałem skąd gumę wziąć. No. A ja patrzę się w katalogu, ta guma wygląda identycznie jak od Dniepra. I zamówiłem, czy od MW, i okazuje się, że to jest dokładnie taka guma i Ruscy musieli tą gumę zerżnąć od Niemców, no bo to są lata tak, 50. no tak. To jest dokładnie taka guma. Pasuje wszystko jota w jotę, a na recinie wygląda identycznie, łącznie z tymi podcięciami i tak dalej. Czyli Aha. dokładnie Ruscy skopiowali to rozwiązanie w latach 70. czy tam 60. No. Zamiast tych sprężyn to coś takiego Będzie zrobili, ten nie? wózek będzie? Będzie kosz. Tego? Sztojba taki mały, no. Mhm. Przecież tą gumę, jak wjeżdżaliśmy do Czech, przecież ja pożyczałem od Hoffmana, bo nie było gumy, a mi siedzenie latało, tak na szybko robiliśmy, nie? No, On będzie z super takim to. małym, takim zgrabnym koszem. No, taki motocykl. Ja go składam tutaj dla dziewczyn, nie? Żeby sobie mogły pojeździć na takim fajnym klasyku, ale już trochę bardziej użytkowym, nie? Dla mojej No. tam Super. leży na ojca. Mi się dobrze jeździło, nie? No chyba nie jest ciekawe mi się. No, wał, kardana. Jest wał, dokładnie, nie ma żadnych łańcuchów. Super. I co, jeszcze macie drugą szopkę? Mamy. Idziemy zobaczyć? Jak robimy Fordy? Jeszcze auta, no czekaj, która jest godzina? Masz czas. No właśnie, to Słuchaj, można my tu przepaść. możemy chodzić jeszcze 2 godziny, nie? Pójdziemy do chłopaków, wystarczymy ich trochę. No bo ten Ford jest cały przez nas zrobiony, od stóp do głów. Rozebrany do śruby, wylakierowany, wytapicerowany i jest normalnie autem użytkowym. I jeżdżony jest na co dzień, nie? Już jest taki lekko obity nawet. Ford też, bo to ja patrzyłem, wiesz, w Niemcowni można taniej to kupić, bo ja lubię jakby Volkswageny niby, ale jak zobaczyłem, że Fordy są takie czadowe, To jest pierwsza właściwie druga generacja, ale powiedzmy pierwsza z tych tranzytów takich większych. Nie? Bo wcześniej były Taunusy. no, I tutaj tu jest czad, z tego można kampera małego zrobić, nie? jak najbardziej, ale robimy kampera Nie? prawdziwego. Tak? Zobacz, takiego samego, oryginalnego kampera z podnoszonym Kamperze. dachem. Z zabudową, z łóżkiem, Łatwo. w oryginale. Także ty, Nie, tym no się Ford tak specjalizujemy. super. To każdą śrubę i, że tak powiem, każdy No element. widzisz, a jest taki kolega Motoszreku, on ma też kanał na YouTubie, on mieszka w Niemczech i właśnie mi podsyłał czasami, no bo tam jest tych Fordów, nie? Takiego Forda to można kupić za grosze. Tutaj cały diabeł tkwi w szczegółach, w robocie, nie? No rozebranie tak, go do tak. śruby i złożenie, zrobienie silnika, remontu, to przede wszystkim jest masa godzin. No i to kosztuje wszystko, nie? Ale efekt jest fajny. I uważam, że tych No. aut w ogóle na polskich drogach nie ma i właściwie nigdy nie było. Bo w epoce one były za drogie. No tak. Były nie. Nysy i Żuki. A te Fordy jeździły gdzieś tam w Europie Zachodniej. Anglia, No, ale powiem Ci, Niemcy. że fajnie, mi się podoba ten No, Ford. my, Nie wiem, gdzie się urwało film, ale... No. I co, to robicie klientowi, czy też dla siebie? robimy dla siebie. Aha, ale inaczej, czy my będzie- robimy dla czy będzie do sprzedania ale później, jeżeli tak? ktoś przyjdzie i będzie chciał kupić Kupić? go od nas, to go sprzedamy. Okej. I zrobimy Czyli, kolejnego, a jak nie? tam ten Harley? Też, czy nie? Wszystko jest, Czyli wszystko kwestia ceny. Wszystko jest kwestia ceny, nie? No tak, Wolałbym nie, ale wszystko jest kwestia ceny, nie? no tak. Zrobię kolejnego jak trzeba będzie. No, ekstra. I spasujemy, bo tak, był spasowany przed malowaniem podkładami. Cały spód jest już zrobiony, tu komora jest silnikowa wymalowana już na gotowo. Taki będzie kolor docelowy. A mamy taką technologię, że po pomalowaniu podkładami go na brudno jeszcze raz skręcamy. Oczywiście już wychodzą pewne, coś się pozmieniało w geometrii, trzeba poprawiać. Już szpara jest trochę inna i tu chłopaki muszą jeszcze raz to wszystko spasować. I wtedy już jest Ale takie to malowanie faktycznie, na to nie jest gotowo. do gołego rozebrane. Rozebrany jest wypiaskowany, już spód jest już pomalowany na gotowo. To jest już warstwa z uszczelnieniem tych wszystkich elementów, gdzie by mogła wejść wilgoć takimi gumami, no i tutaj jest też kilka warstw
takich technologicznych, nie? Ekstra. No i to jest ten kamperek, nie? Bo tutaj ma dach. Jest dach Aha. podnoszony. O, to będzie petarda. Także tak to wygląda. No, fajne, Ford Westfalia. Ford Czyli tak jak mieli jak Volkswageny, nie? U nas te Volkswageny są tu jest na... takim dachem. No. Tu jest takim dachem. Nie ma tego dachu. O, tu jest takim dachem, nie? Mhm. Mniej więcej. Karetka trochę wygląda. Zobacz, tam O. na regale masz fotopompę No. Transola. No to pompa, ale tu mnie bardziej będzie coś interesowało chyba innego. O, i te są wasze, tak? Tak, to są Motory. takie, które jeździmy. Użytkowe. To jest silnikiem od R75, 50 Mhm. koni. Tu jest fajne serduszko. Do kasty M-ki, tylko to jest do M72N, czyli z panem wahaczem i z aluminiowymi bębnami. Jest to po prostu silnik od BM-ki, nie powojenny. O, Skrzynia ze stekiem. super, no. Kiedyś to pamiętam było marzenie właśnie takich, żeby Mi też to było, do ruskiego BM-kę wsadzić. też to było moje marzenie i sobie je spełniłem. Też Nie? zacząłem przeglądać te silniki. Też mi chodzi po głowie, żeby sobie coś takiego na stan kupić. No te silniki No. nie są tanie, ale są. To nie jest Są. jakiś Są. żaden raryt, nie? Można... Kilka tysięcy, nie? A to? Trzeba To jakiegoś- 7-osobowa? MK? O, 7-osobowa? czekaj, o, wojskowe zakłady motoryzacyjne. No tak, tak, tak. CJ, to jest chińska MK właściwie, nie? Tak? Tak. Changyang 750. Bo Chińczycy kupili licencję w latach 60., jak już Ruscy uznali, że MK jest przestarzała i robią do dzisiaj. Możesz kupić na Alibabie sobie No ja widziałem właśnie taką... MK, dosłownie, która różni się drobiazgami, ma kierunkowskaz, silnik ma tam. No ja widziałem MK, ale wstawioną z jakimś japońskim silnikiem i też oni teraz Ale robią taki, możesz wiesz, kupić silnik 750, do już nie tego. Boxer, tylko ten, Ale nie? bo oni teraz w CJ-ach zmienili, zmodernizowali to, nie? Ale jeszcze na pewno rok, 2 lata temu I robili coś, skąd to ściągnąłeś? z Singapuru. To jest... ja widziałem ostatnio silnik za 8 koła, nówka sztuka z gwarancji. Toyota, no. Tak, do Toyota. Noweczka. Ze skrzynią. Fajna Ale ciekawostka, lata 60. Zapalanie na rozrusznik. Tak. Zapalone na rozrusznik? I to w serii, zapalany na rozrusznik. To nie jest dostawione tak o. Może zapalimy? Może tu jest jakaś wada? Jest bęka? No na bazarze byliśmy, no to powinien być, nie? No widzisz, nie widziałem tego, no bo ale to wiesz, jak się chodzi... To no, jest, w Europie są 3 sztuki tylko. no, patrz, A wyprodukowali Chińczycy- 500 sztuk, tylko tego Aha. z paką, bo to miliony. Ty, to by było fajne na łebie jak ten, można by Mam dwa wozić tak. Mam 2 tak. na paradzie ekipę. Tak. Mam 2 takie. A czemu to nie jest tam? Nie ma prądu? Jest prądo? Ale czad! Gaśniki. Tylko jak Czyli oni go zmodernizowali trochę. Ale numer. Zazwyczaj jak wyjeżdżam do nich w okresie letnim, to jestem jedynym kierowcą. Oni są oczywiście już, wiesz, i jedziemy na miasto, nie? Jedzie na miasto oczywiście wszyscy buteleczki, winka, bez kasku, tylko Bartek za No kierowcę. tak, no bo tu jesteś za ten. A czekaj, tu jest jakaś tabliczka znamionowa pod Chin. Ale kurczę, nie no, powiem ci, No masz tabliczkę znamionową też, nie? że niezły rarytas. A No. drugi CJ jest w domu, czy? Tak, w domu W domu, jest, no. okej. Masz kolejną, też w serii M-eczka. To jest moja Proszę prywatna MK, której Aha, i też te warsztaty wojskowe. 19 lat miałem, jak ją zrobiłem i do dnia dzisiejszego na niej jeżdżę. Dzisiaj mam 37. O proszę, no. Żak jest. Nie no, super. To jest też Jest ciekawy. tutaj tych tematów. Zielony NS-ak jest bardzo ciekawy. 45, 44 rok, końcówka wojny. Tam jeszcze są jakieś dekawka jakaś, nie? Aha. Fajkoletta na końcu z wózkiem jest mega ciekawa, ten wózek mój mi. Aha. Tak, lata Ciężko, 50 tak, jeden aha. wzrusznik i fajny wózek. Tu RMS-u. Czekaj, kurde, jak tu przechodzić? Czekaj, jakoś się zmieściłem. O, ale to jest też niezłe. To jest w ogóle mega, będziemy to zapalać, czekam na ich skrownik. Ogólnie to jest sprawne. To jest Neckarsulm. Mhm. Neckarsulm to jest NSU, kiedyś to się nazywało Neckarsulm, potem skrócili nazwę. To jest
1904 rok. Nie ma sprzęgła, nie ma biegów, nie ma dekompresatora, zapalasz i jedziesz. No Jak to- stajesz, to gasisz. Był palony, nie? Tak, on chodzi, tylko czekam No tak. na przewinięcie z kierownika. To nie do końca dobrze dało Nieźle, no. Rower po tuningu. Mega ciekawy motocykl. Taki też rzadki, to powiedział, nie? Jak osa wygląda. Trochę tak. Trochę tak. Akumulator już I zbudowany. też jest zapalany na rozrusznik. No na czas. To z każdym motocyklem można by jakieś filmiki porobić, Można nie? by porobić, no. Ale to jest tylko mała część, bo ja mam jeszcze takie małe muzeum. To tam pojedziemy jeszcze. No, to Aha. musisz przyjechać do chaty. Bo to są tylko na serwis motocykle, albo które muszę wywieźć, albo ten, a No, Użytkowe, jeżdżące. użytkowe jeżdżą. Tam nie wszystkie są moje, bo niektóre to są tam motocykle. No. Po prostu też znajomi mnie trzymają, nie? Mhm. Fajnie, duża hala, o taką, ile to jest, 10 na 15 czy nie? Większa. Ale nie powiem ci, tutaj jest 500 metrów kwadratowych, 600? Chyba 700. 700 metrów. 700 Aha. metrów to jest to. To ładnie, no my taką stawiamy właśnie pod ławki na imprezę. Ekipa miała gdzie siedzieć. A, okej. Taki nawet. Namiot piwny taki, no. Jakby ktoś chciał, to R51 jest typowo zrobiłem. Mam dwa, jedno Do jest sprzedania? jedno jest na sprzedaż. I ile takie? No ja bym chciał 90 000 złotych. 90 koło. Ale jest takie 90% oryginalne. Mhm. Gźniki oryginalne, z takich ciekawostek. No to w replice jest zbiornik i przedni błotnik. Mhm. Lampka z tyłu. No. Super, fajnie to wygląda. Za dużo tego wszystkiego, po prostu już mi się zlasowały te. O. Nawet bez konieczności, jak będziesz chciał oczywiście, nagrywania, No. ale też do muzeum, to sobie posiedzimy. Wszystko, No. pogadamy. Bez znaczenia. Jesteś osobą pijącą? Kawę. Okej. Kawę piję. Ale alkoholowe piwo. No, niesamowita kolekcja. Kolega Wojtek tam ma halę, jeszcze ma jakieś prywatne muzeum, także jest sporo tego. Tam ta jedna BMK jest na sprzedaż. No a ja robiąc poprzedni film nie zrobiłem wam takiego, nie pokazałem jakby, bo to jakby na końcu było. Zakres działań też przy tych moich motocyklach M72 i MW750. Więc sobie zobaczmy, teraz tu była naprawa ładowania, regulacja regulatora, naprawa świateł, regulacja hamulca przód-tył, ustawienie geometrii wózka, ustawienie amortyzatora ciernego, zmiana koło z zapasu na tylne, lepsza powierzchnia styku ze szczękami, regulacja gaźniku, skład mieszanki średnich, ustawienie wolnych obrotów. I tu mamy M72, wymiana oleju w skrzyni i dywrze, naprawa regulacja ładowania, ogarnięcie instalacji żarówek, docieranie regulacja hamulców, naprawa linek gazu, naprawa linki hamulca, czyszczenie filtra, naprawa gwintów zbiornika paliwa, wymiana przewodów paliwowych, czyszczenie i kalibracja gaźników, wymiana klina na ręcznej zmianie biegów, prostowanie, przegwintowanie prętu hamulca, uchwyt akumulatora, gumki tłumiące wibracje pod zbiornikiem, kolanka, gumki, obejmy, przelotki, kranik i akumulator. I słuchajcie, wyszło tutaj 22 roboczo godziny. Kolega tutaj kasuje 90 zł za roboczo godzinę, czyli tam wyszło chyba 1900 zł plus części. Czy to dużo, czy to mało? Ja uważam, że jest akuratnie na te dzisiejsze standardy. Szczególnie, że bardzo ciężko znaleźć jakąś firmę, która się podejmie, tak? Bo zazwyczaj jak jest to jakaś firma, która odnawia motocykle, to bierze sobie cały motocykl, tak? I wtedy, nie wiem, kasuje 30, 40 czy 50 tysięcy za motocykl i jest od A do Z. No ale wtedy wiadomo, nie opłaca się robić tanich motocykli, opłaca się bardziej robić jakieś wartościowsze motocykle, bo czas roboty jest mniej więcej podobny roboczo godzin. Dla tych wszystkich, którzy mają umiejętności, mają dużo czasu i chęci i mogą to zrobić sami, to naprawdę szacun, fajnie. Ale są też takie osoby jak ja, które nie mają czasu i nie mają takich umiejętności. No i co ja na to poradzę? Ja mam za to inne umiejętności. Wojtkowi tutaj na przykład, nie wiem, pomogę w wypozycjonowaniu
strony może jak się uda, czy jakieś inne rzeczy, no ale ja się na tym właśnie znam, tak? Znam się na marketingu, na różnych rzeczach, a no, zresztą nie będę się tutaj tłumaczył. Ostatnio jakiś tam komentarz ktoś napisał, że jak nie potrafię sam zrobić czegoś przy motocyklach, to już nie jestem motocyklistą. Więc no, tak niektórzy mają takie zapędy do oceniania i mierzenia wszystkich swoją miarą. No w każdym razie ja długo szukałem, bo te motocykle kupiłem tą M-kę chyba 4 lata temu i tak stała, ciągle ktoś teraz był tequila, coś tam podziałał, ją odpaliliśmy. A później właśnie już nie mogłem. Kolega chemik miał też przyjechać i to tak ciągle żeśmy się umawiali i nie dało rady zrobić. A tutaj w piątek zabrali, a we wtorek już Wojtek napisał, że już są gotowe. Już jeździli i więc super sprawa, ja jestem zadowolony. Wszystko ogarnięte. Kupiłem te dwie MW, które miały być właśnie gotowe do jazdy, no ale właśnie przyjechały takie motocykle, się okazało, że tu właśnie takie różne doróbki, które przeszkadzały w tym, żeby sobie swobodnie tym pojeździć. A teraz jest. Za chwilę będzie jeszcze druga, zabiorą tą drugą MW. Będę miał 3 ruski sprawne, jeden chyba pójdzie do sprzedania, ale jeszcze nie jestem jeszcze tego pewny. Słuchajcie, to by było na tyle. Do zobaczenia w sekcji komentarze. Dzięki za każdą subskrypcję. Kolejne filmy pewnie niebawem się pojawią. Ja Was żegnam. Trzymajcie się. Cześć.